Cześć! Dostałem do testów tanią, wewnętrzną, bezprzewodową kamerkę obrotową marki Anke. Na moim kanale znajdziecie już kilka testów kamer zewnętrznych tego producenta, które oferują bardzo dobrą jakość wykonania i obrazu oraz ciekawe funkcje, m.in. odróżnianie ruchu człowieka i pojazdów w modelu C800. Link do filmów z ich testem umieszczam pod filmem i u góry ekranu. Podstawowe parametry kamery obrotowej, które możemy odczytać z opakowania, to współpracuje z usługą głosową Alexa. Kąt obserwacji to 355 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie. Posiada rozdzielczość Full HD, dwukierunkowe audio, wykrywanie postaci oraz podążanie za nią, zapis nagrań na karcie pamięci do 128 GB lub w usłudze w chmurze. W pudełku mamy instrukcję w języku angielskim i niemieckim, oczywiście kamerę, która jak za tę cenę posiada naprawdę przyzwoitą jakość wykonania. Z przodu mamy czujnik zmierzchowy, oko kamery, mikrofon. Dookoła obiektywu ukryte są diody podczerwieni do oświetlania kadru nocą. Z tyłu mamy głośnik i gniazdo zasilania mikro USB. W zestawie mamy także uchwyt do montażu kamery na suficie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zasilacz 5V 1A, zestaw kołków montażowych do zamocowania uchwytu sufitowego oraz kabel zasilający. Gniazdo karty pamięci znajduje się na dole kopułki. Obok mamy przycisk Reset. Teraz podłączymy zasilanie i dodamy naszą kamerę do sieci Wi-Fi i aplikacji. Po podłączeniu zasilania kamera kalibruje swoje położenie i prosi nas o połączenie jej z siecią Wi-Fi za pomocą kodu QR lub w trybie AP Access Point. Welcome to use intelligent camera. Please use QR code, net pairing or AP mode to configure the device. Tryb AP to bezpośrednie połączenie smartfona z kamerą niepołączonej z domową siecią Wi-Fi. Interesuje nas jednak pierwsza opcja, dzięki której będziemy mieli dostęp do kamery przez internet z dowolnego miejsca na świecie. Tryb Access Point ogranicza nas do przebywania w pobliżu kamery w celu podglądu i jej konfiguracji, ponieważ smartfon łączy się w tym trybie z wewnętrzną siecią Wi-Fi stworzoną na tę potrzebę przez kamerę. Do obsługi tej kamery wymagana jest aplikacja Anke Smart. Na początek rejestrujemy się w aplikacji, wpisujemy adres e-mail i klikamy Pobierz kod weryfikacyjny. Sprawdzamy pocztę i przepisujemy otrzymany kod. Tworzymy hasło do konta i gotowe. Teraz możemy dodać kamerę. Wybieramy Smart Camera. Jeżeli kamera nie prosi nas o zeskanowanie kodu, to powinniśmy ją zresetować, przytrzymując przycisk Reset umieszczony na dole kopułki obok gniazda pamięci. Klikamy Next. Wybieramy sieć Wi-Fi, z którą połączony jest nasz smartfon. Wpisujemy hasło dostępu do naszej sieci. Klikamy Dalej i pokazujemy kamerce kod QR, który wyświetlił nam się na ekranie. Po chwili kamera informuje nas, że pomyślnie zeskanowała kod i łączy się z naszą siecią. Potwierdzamy, że usłyszeliśmy tę wiadomość i czekamy. Po chwili informuje nas, że połączenie się powiodło i możemy jej używać. Jak widzieliście, kamera od razu po połączeniu wyświetliła powiadomienie z aplikacji o wykrytym ruchu. Teraz sprawdzimy wszystkie funkcje kamery. Po odpaleniu obrazu z kamery w górnym lewym rogu możemy zmienić sobie jakość podglądu. Po rozwinięciu dolnego paska z funkcjami, od lewej u góry mamy przycisk zmiany podglądu w tryb pełnoekranowy. Następnie możemy zrobić fotkę z aktualnego podglądu, która zapisze się w pamięci lokalnej naszego smartfona. Ikona mikrofonu służy do komunikacji głosowej. Hej Gucio, słyszysz mnie? Słyszę. Czy słyszysz mnie wyraźnie? A co robisz? Robiłam wikorem. To miłego grania. Wciśnięcie kamerki zapisuje nam film z aktualnego widoku na naszym smartfonie. Na dole od lewej mamy przegląd powiadomień z wykrytych zdarzeń. Fajnie, że do takiego powiadomienia załączana jest fotka.
Następnie mamy przycisk PTZ do obrotu kamerą w pionie i poziomie. Kolejny przycisk w formie gwiazdki to możliwość zaprogramowania pozycji kamery w celu ich szybkiego wywoływania. Sprawdziłem, że maksymalnie może ich być 6. Dalej mamy dostęp do zapisanych nagrań w chmurze, o ile wykupiliśmy sobie odpowiedni pakiet z takiej usługi. To bardzo dobra opcja ze względów bezpieczeństwa przechowywanych nagrań. Po uszkodzeniu lub kradzieży kamerki nadal możemy ustalić, co się stało lub kto był sprawcą. Ostatni przycisk umożliwia wejście w rozszerzone menu, gdzie mamy możliwość podglądu zapisanych na karcie pamięci kamery nagrań. Kamerę mam włączoną na nagrywanie ciągłe z wykrywaniem ruchu. Podczas przeglądania na osi czasu miejsca, w których został wykryty ruch, zaznaczone są dłuższą kreską. Niestety są one dosyć słabo czytelne. Przydałby się znacznik w innym kolorze dla lepszego wyszukiwania. Rozwiązanie tego problemu oferuje nam zapewne usługa w chmurze lub zastąpienie zapisywania ciągłego na nagrywanie tylko samych zdarzeń z wykrytego ruchu. Ikona Gallery umożliwia nam przeglądanie zapisanych na smartfonie nagrań i zdjęć. Them Color umożliwia nam przełączenie aplikacji w tryb ciemny, który bardziej preferuję. Private Mode usypia nam kamerę. Night Mode to wybór sposobu zadziałania oświetlenia kadru pod czerwienią w nocy. Anti-Flicker to filtr związany z częstotliwością napięcia w sieci, eliminujący migotanie oświetlenia na nagraniach. Dla naszego rejonu jest to 50 Hz. Device Volume to głośność wbudowanego w kamerkę głośnika do komunikacji dwukierunkowej. Human Tracking to podążanie kamery za wykrytą postacią i działa tylko w poziomie. Po zniknięciu człowieka z kadru, kamera po pewnym czasie wraca na początkowe miejsce, od którego zaczęła śledzenie. Następnie mamy Human Detection, czyli włączenie i wyłączenie wykrywania postaci. Wyłączając tę opcję nie będą przychodziły do nas powiadomienia z wykrycia ruchu i nie będą się one zaznaczały na osi czasu podczas przeglądu zapisanych nagrań. Ikona Siren włącza alarm syreny dla odstraszenia intruza. U góry po prawej, klikając w 3 kropeczki, mamy dostęp do pozostałych ustawień i informacji na temat kamery. Znaczna część z tych ustawień dostępna jest w trybie podglądu z ikon, które omówiłem przed chwilą. Ustawienia w większości są przetłumaczone na język polski, więc wszystko jest jasne, co do czego służy. Popatrzcie. Przeglądając to menu, cały czas miałem wrażenie, że coś mi to przypomina do tego momentu. Okazuje się, że aplikacja Anke Smart to klon popularnych aplikacji do urządzeń inteligentnego domu jak Tuya lub Smart Life.
Filmy z testami różnych ciekawych urządzeń z tej grupy również znajdziecie na moim kanale. Link w opisie i u góry ekranu. Postanowiłem sprawdzić, czy da się dodać tę kamerę do aplikacji SmartLife, z której korzystam na co dzień. Zresetowałem kamerę do ustawień fabrycznych. Reset successfully. Please wait for result. Scan successfully. Connecting to the network. Connecting to the server. Configure successfully. You may use the camera now. I bingo! Parowanie kamery z aplikacją SmartLife przebiegło dokładnie tak samo jak w przypadku Anke Smart. Wszystko działa poprawnie. Obsługa kamery niczym się nie różni. Wygląda tak samo, a dodatkowo okazuje się, że dzięki aplikacji SmartLife kamera otrzymała wsparcie asystenta głosowego Google. W aplikacji producenta mamy wsparcie tylko dla Alexy. Kamerę można uwzględniać w inteligentnych scenariuszach i zależnościach zadziałania innych urządzeń Smart Home. Warunki zadziałania mamy 3. Tracking switch, czyli gdy załączone lub wyłączone jest śledzenie ruchu. To po chińsku to powiadomienie z wykrytego ruchu. 0 to zapewne jego brak. 1 to gdy wyślę powiadomienie. Oraz siren duration, czyli gdy czas działania syreny ostrzegawczej jest mniejszy, równy lub wyższy niż określona wartość, to na przykład inne urządzenie może wykonać określone działanie. Czyli w skrócie, jeżeli kamera posiada spełniony jeden z wybranych warunków, może wyzwolić odpowiednio zadziałanie innych urządzeń dodanych do naszego scenariusza w aplikacji. Tylko od naszej wyobraźni zależy, jak to wykorzystamy. Porównując stosunek ceny do jakości tej kamery, uważam, że to bardzo dobra oferta. Jakość nagrań jest na przyzwoitym poziomie, chociaż mam wątpliwości co do deklarowanej rozdzielczości Full HD. Wygląda to bardziej na interpolowane HD. Dobrze działa komunikacja dwukierunkowa audio, posiada sprawnie działające wykrywanie i śledzenie postaci, no i możliwość integracji jej w jednej aplikacji z popularnymi urządzeniami inteligentnego domu opartymi na aplikacji Tuya lub SmartLife. Jedynym minusem jak dla mnie to trochę wąski kąt widzenia. Link do aktualnej oferty na tę kamerę znajdziecie pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!